We wrześniu 2021 roku prezentowałem Wam film poświęcony srebrnej monecie Goddess Europa, która jest produktem estońskiego sklepu europabullion.com i która ma aspirację być jedną z najtańszych monet bulionowych na świecie. Moneta bardzo przypadła mi do gustu, bo jej projekt był udany, a jakość wybicia była lepsza niż w przypadku większości bulionówek z kanonicznej szóstki, i to pomimo tego, że Goddess Europa miała trudne zadanie ze względu na dużą liczbę powierzchni lustrzanych. Ten estoński sklep nie poprzestał jednak na wybiciu jednej monety i mniej więcej w tym samym czasie zaprezentował kolejną, także bardzo atrakcyjną cenowo. W momencie przygotowywania tego filmu nowa moneta była 30% tańsza od Goddess Europa. Jak widać, w zależności od aktualnej dostępności i polityki producenta, obie monety z Europa Bullion mają bić się ze sobą o miano najtańszej bulionówki na świecie. Nie przedłużając, możemy powiedzieć, że bohaterem tego filmu będzie srebrna moneta jednouncjowa o nazwie Bull and Bear, czyli byk i niedźwiedź. Oba te zwierzęta są synonimem siły, a jednocześnie są doskonale znane inwestorom na całym świecie ze względu na swoją symbolikę. Byk, atakując przeciwnika potężnymi rogami, najczęściej wyrzuca go w górę. Dla odmiany niedźwiedź wprowadza go do parteru. Nic więc dziwnego, że rynkiem byka określa się czas hossy, w którym wszystkie aktywa rosną na wartości. Przeciwieństwem tej sytuacji jest czas niedźwiedzia, kiedy trwa bessa i ceny spadają. Oczywiście pomysł takiej monety nie jest nowy, bo sam pokazywałem Wam na jednym ze swoich filmów podobny produkt z Perfmint, wyemitowany w roku 2020. W tamtym przypadku mieliśmy jednak do czynienia z monetą z zauważalną premią i wybitą w nakładzie 25 000 sztuk. Jej cena była przez to około 30-35% wyższa od ceny, jaką przychodziło wtedy płacić za zwykły bulion. W przypadku Bull and Bear europabullion.com ideą było zaprojektowanie monety jednocześnie ładnej, dobrze wykonanej i taniej. Nie bez znaczenia jest tutaj nakład, który wynosi aż 500 000 sztuk, czyli jest 5 razy większy niż w przypadku Goddess Europa i 20 razy większy niż w przypadku Bull and Bear Perfmint. To efekt trochę innej i świadomej polityki producenta. O ile Goddess Europa ma być monetą sprzedawaną wyłącznie przez estoński sklep, to Bull and Bear ma być oferowany także przez innych dealerów metali szlachetnych na całym świecie. Docelowo ma stać się więc poważną konkurencją nie tylko kanonicznej szóstki, ale także takich walorów jak Arka Noego, somalijski słoń, ateńska sowa czy HMS Bounty. Przejdźmy do bardziej szczegółowego omówienia naszej monety. Mamy tutaj do czynienia z jedną uncją srebra próby 4,9, co oznacza, że moneta waży co najmniej 31,1 g. Walor ma średnicę 38,6 mm i rand ząbkowany. Jego formalnym emitentem jest Tokelau, a nominał to $5 nowozelandzkich, bo ten pacyficzny atol koralowy jest terytorium zależnym od Nowej Zelandii i nie ma swojej własnej odrębnej waluty. Bull and Bear to moneta iście międzynarodowa. Za pomysł, projekt i dystrybucję odpowiadają Estończycy. Formalnym emitentem jest Tokelau, natomiast sama moneta jest bita w Bułgarii przez mennicę Bulmint zlokalizowaną w miejscowości Płowdiw. Monety można nabyć pojedynczo, w tubach po 20 sztuk oraz w zestawach zawierających 400 sztuk. Oczywiście z idącymi za tym rabatami ilościowymi. Sama tuba jest niewielka i wykonano ją z lekko przezroczystego plastiku. Dzięki temu tuby nie trzeba podpisywać, bo bez jej otwierania wiemy, jaka moneta znajduje się w środku. Jeśli chodzi o wygląd, opis zaczniemy od awersu. W jego centrum mamy wizerunek Elżbiety II, zaprojektowany w 1998 roku przez Jana Rank-Broadleya. Głowa królowej ustrojona jest tiarą dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii. To podobno jeden z jej ulubionych klejnotów. Tiara ta została sprezentowana babce Elżbiety II, królowej Marii, gdy wychodziła za mąż za króla Jerzego V. Inicjały twórcy tego udanego projektu znajdziemy przy szyi królowej. W przeciwieństwie do Goddess Europa, w tle nie mamy tutaj lustrzanej powierzchni,
lecz bardzo gustowny wzór, który dobrze komponuje się z portretem Elżbiety II. Otok jest natomiast zmatowiony i zawiera napisy z imieniem królowej, nazwą kraju emitenta oraz nominałem $5. Na rewersie mamy oczywiście tytułowego byka i niedźwiedzia. Oba zwierzęta zaprezentowano w dynamicznych i agresywnych pozach. Znajdujący się po lewej byk ma imponujące rogi i wysoko podnosi jedną nogę. Natomiast niedźwiedź wyciąga uzbrojoną w pazury łapę i groźnie ryczy, ukazując serię imponujących zębów. Tło rewersu jest lustrzane i znajdziemy tam napisy z wagą monety, próbą i rodzajem metalu. Dodatkowo pod kopytem byka widnieje logotyp mennicy. Całą prawdę o jakości bicia Bull and Bear mówią nasze ujęcia makro. Widać wyraźnie, że moneta wypada tutaj bardzo dobrze. Nie mamy żadnych milk spotów, a liczba rysek i mikrouszkodzeń jest minimalna. Nawet lustrzane tło na rewersie prezentuje się bardzo dobrze, a przecież na takich powierzchniach wszystkie wady od razu widać jak na dłoni. Bezpośrednie porównanie z droższym Bull and Bear zaprezentowanym w 2020 roku przez Perfmint pokazuje, że obie monety trzymają wysoki poziom zarówno jakości wybicia, jak i liczby szczegółów. Stawanie w szranki z tak renomowanym producentem jak Perfmint na pewno nie jest łatwe i estońskiemu produktowi należą się brawa, że wychodzi z tego starcia z tarczą. Jest to tym bardziej godne uznania, że mamy do czynienia z tanią bulionówką. Bulionowy kangur z Perfmint Europa Bullion kosztuje prawie 1 euro drożej niż Bull and Bear, a jednocześnie pokazuje często rysy i milk spoty. A tutaj przecież porównania nie robiliśmy z kangurem, lecz z monetą z premią, przy której Perfmint stara się specjalnie i pakuje je w osobne kapsle, a nie w tuby. Muszę zaznaczyć, że nie jestem osobą, która od najtańszego bulionu oczekuje wysokiej jakości wbicia i perfekcyjnych stanów. Moneta bulionowa w swojej definicji jest walorem, którego wartość określa metal w niej zawarty. Pewne uszkodzenia i ryski, które powstają w trakcie procesu produkcyjnego i pakowania monet hurtem w tuby, są tutaj nieuniknione i nie należy nad nimi płakać. Tak więc nawet gdyby Bull and Bear pokazywał więcej wad, i tak bym odnosił się do niego pozytywnie. Ale miłe jest to, że moneta niejako nadprogramowo pozytywnie mnie zaskoczyła. Warto dodać, że w pierwszym kwartale 2022 roku ma się pojawić okrągła moneta Bull and Bear w wersji 1-kilogramowej. Ufam, że jej cena też będzie atrakcyjna i stosunkowo niewielkim kosztem będzie można stać się posiadaczem solidnego i pięknego kawałka metalu. Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze monety o wadze 1 kg, polecam rozważyć zakup. Zamiast tuby zwykłego bulionu, raz na jakiś czas, można zaszaleć i kupić sobie piękny okaz. Oczywiście pod warunkiem, że nam się podoba i cena jest dobrana właściwie. O tym, że kupowanie monet 1-kilogramowych wcale nie jest złym pomysłem, opowiadałem w jednym ze swoich poprzednich filmów. Oczywiście zachęcam do zerknięcia. Obie nowe bulionówki zaprezentowane w 2021 roku przez europabullion.com przypadły mi do gustu. W monetach bulionowych liczy się cena, a Goddess Europa oraz Bull and Bear są jednymi z najtańszych walorów na rynku. Wszyscy ci, którzy lubią urozmaicać swoje zakupy, mają więc pole do popisu i nie muszą ograniczać się do Brytanii, kangurów, filharmoników, liści klonowych czy krugerandów, o znacznie droższych amerykańskich orłach i libertadach nie wspominając. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat Bull and Bear. Nie wahajcie się wyrazić go w komentarzach pod tym filmem. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.